Mieszko, książę młodego, jeszcze niestabilnego państwa nad Wartą, decyduje się na coś, co w jego czasach mogło być uznane za desperację lub za geniusz. Żąda ręki czeskiej księżniczki, Dobrawy. Tak przynajmniej pisze Galanonim, choć dziś wiemy, że za tą decyzją kryło się coś więcej niż oczywiście zwykłe uczuciowe małżeństwo. Była to próba ucieczki spod coraz cięższego buta rodzącego się Imperium Niemieckiego Ottona I. Saski walec z roku na rok miażdżył kolejne słowiańskie ziemie, wyrzucając tamtejsze plemiona na śmietnik zapomnianej dzisiaj historii. Marchia Wschodnia w tamtym czasie, potężna i bezwzględna, przesuwała swoje granice coraz dalej. A gdzieś w cieniu tych wydarzeń działał człowiek, który dla Mieszka stał się zwiastunem nadciągającej burzy. Wichman młodszy. Jeszcze w roku 962 przebywał u margrabiego Gerona, siejąc niepokój na całym Połabiu. Wichman był niebezpieczny, doświadczony, ambitny i równie zdeterminowany, by zbudować własne państwo nad Bałtykiem, mieć dostęp do szlaków handlowych i okno na świat. To właśnie jego ambicje mogły popchnąć Mieszka w ramiona Czechów, bo tam, na południu, rodziła się dla niego szansa stworzenia przeciwwagi wobec cesarskiej dominacji. Mieszko wiedział, że czas działa przeciwko niemu. Sasi pochłonęli już Łużyce, Otto I planował wielką archidiecezję w Magdeburgu, której misja miała objąć zapewne całą zachodnią Słowiańszczyznę. Zachód powoli i metodycznie szykował się do duchowego podboju wschodu. Może więc Mieszko, patrząc na przykład duńskiego Haralda Sinozębego, ochrzczonego w roku 965, uznał, że jeśli nie może się przed chrześcijaństwem obronić, to musi je wykorzystać dla siebie. I gdy zmarł Gero w roku 965, człowiek, który trzymał w ryzach całą Marchię, Mieszko wreszcie zobaczył swoją szansę. Europa Środkowa chwiała się wtedy w posadach, a w tym chaosie młody książę z Wielkopolski postanowił zaryzykować i zagrać o najwyższą dla siebie stawkę. Sojusz z Czechami był gestem dyplomatycznym, ale też desperackim. W oczach Przemyślidów Mieszko był partnerem słabszym, dopiero budującym swoje państwo. Czesi mieli już za sobą dekady stabilnych rządów i przymierze z samym cesarzem, nieważne na jakich ono by było warunkach, podczas gdy Piastowie dopiero uczyli się sztuki rządzenia i władzy na nowym, wyższym dla nich poziomie, którego dotąd nie znali. I właśnie małżeństwo było ruchem na pewno strategicznym, który mógł zmienić układ sił w całym naszym regionie w tamtym czasie. I tak dla Mieszka z Wielkopolski i Bolesława I z Czech wspólnym celem stało się zatrzymanie cesarskiej dominacji, która dławiła zachodnich Słowian. Bolesław, pamiętający wojnę z Ottonem i najazd z roku 950, wiedział doskonale, jak groźny potrafi być przywódca przyszłych Niemiec. Mieszko natomiast tylko obserwował, jak z dnia na dzień jego północne ambicje grzęzną w błocie Odry. I 2 lata wcześniej jego brat zginął w próbie przebicia się właśnie do Bałtyku, walcząc o ujście Odry. Wichman, wsparty doświadczeniem wojskowym i zapewne niemieckimi sojusznikami, odciął Piastów od morza. Był to cios, nie tylko militarny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Bez dostępu do morskiego handlu Mieszko tracił źródła dochodów, które utrzymywało przecież jego drużynę i wpływy. Handel ludźmi, surowy, brutalny, ale w tamtych czasach podstawa władzy. Gdy Odra została zablokowana, Wielkopolska stanęła w obliczu dużego kryzysu i braku widoku dalszego rozwoju na przyszłość. Ale jak zawsze z każdej sytuacji mamy wyjście, bo pozostała jeszcze jedna droga, na południe. Praga była wówczas sercem handlu w tej części Europy. To tam zjeżdżali kupcy z Kijowa, Rusi, Bizancjum i krajów arabskich. To tam można było sprzedać niewolników i kupić dosłownie wszystko. Nic więc dziwnego, że Mieszko, pozbawiony północnego szlaku, skierował swój wzrok ku Czechom. Bolesław, wiedząc o jego ambicjach, mógł uznać to za oczywiste zagrożenie lub także być sprytnym, wykorzystać okazję i spojrzeć na to inaczej. Zatem zastanówmy się, bo gdyby Mieszko spróbował przejąć handel niewolnikami z północy, praski rynek mógłby upaść, a zyski z tego handlu były przecież niebotyczne. Zatem lepiej było się dogadać? Święty Wojciech pisał później, że w Pradze sprzedawano nawet samych chrześcijan. Oczywiście był to haniebny proceder, ale
Proceder, który finansował potęgę państwa czeskiego. Dalej, rok po ślubie Mieszko w końcu przyjął chrzest i też w jednej chwili pozbawił wtedy swoich przeciwników argumentu moralnego. Nie mogli już napaść po prostu na kolejnego poganina. Ale w kronikach saskich nie znajdujemy o tym ani słowa. Być może ktoś chciał przemilczeć ten moment, który mógł zachwiać równowagą sił na wschodnich rubieżach cesarstwa? W tamtym czasie Mieszko nie został jeszcze uznany, ale jak widzimy był cennym partnerem dla Czechów i na pewno groźnym dla przyszłych Niemców. Bo jego państwo, choć młode, miało ambicje, by wejść do grona władców chrześcijańskich, w pewnym sensie niezależnych już od Ottona. A najlepszymi dowodami na to, że był kimś, z kim już należało się liczyć, po pierwsze właśnie był ślub z Dobrawą, a po drugie bitwa, która właśnie nadchodziła. Chwila, gdy nasi pierwsi przodkowie, kimkolwiek by nie byli, mogli w końcu pokazać wszystkim sąsiadom i sobie samym, że potrafią stać na własnych nogach i zwyciężać własną niezależną siłą, a nie liczyć na łaskę przyszłych niemieckich cesarzy. Oddziały zwiadowcze Mieszka wkroczyły głęboko w ziemię położone powyżej siedzib plemienia Pyżyczan. Kierowały się ku północy, w stronę Szczecina, a dalej ku Wolinowi. Pyżyczanie, niedawno przyłączeni do państwa Polan, odgrywali teraz ważną rolę, ale pomocniczą. Ich wojowie znali każdy zakątek tej ziemi, brody, przeprawy, ścieżki wśród puszcz. Byli nieocenionym źródłem informacji o topografii pogranicza pomorskiego, ale to nie był jeszcze pełnoskalowy atak. Był to dopiero wstęp do wielkiej kampanii, której ostatecznym celem miało być zajęcie samego Wolina wraz z okolicznymi grodami. Dlatego do akcji ruszyły nie główne siły, lecz rozproszone oddziały rozpoznawcze. Ich zadaniem było przygotowanie gruntu pod przyszły najazd, zebrać dane o terenie, o sile wroga, o miejscach przepraw. Ale, jak wszystko wskazuje, nie chodziło tylko o sam zwiat. Ta akcja miała również i drugie dno – sprowokować Wieletów i Wolinian, by to oni pierwsi uderzyli. Główne siły Mieszka zebrały się w okolicach Santoka, potężnej twierdzy na styku Warty i Noteci. To była brama do Wielkopolski, strażnica i symbol siły Piastów. Mieszko dobrze wiedział, że stawką tutaj jest przetrwanie. Po 2 wcześniejszych porażkach rozumiał, iż kolejna klęska oznaczałaby koniec jego organizacji. Nie mógł sobie przecież na to pozwolić, na żaden błąd. Każdy ruch był przemyślany, każda decyzja wyważona. Działania Polan i ich śmiałe manewry wzbudziły czujność oponentów. W odpowiedzi na scenę wkroczyła stara plejada przeciwników, Związek Wielecki, groźny graf Fichman i wojownicy z Wolina. Właśnie tego Mieszko oczekiwał. Z wyrachowaniem stratega wywabił ich z bezpiecznych siedzib. A w tej oto bitwie miał mu już sprzyjać nowy chrześcijański Bóg i po raz pierwszy armia Mieszka miała walczyć pod chrześcijańskimi symbolami. Nie przy jazgocie pogańskich trąb i piszczałek, ale w imię nowej wiary. To miała być próba, zarówno militarna, jak i duchowa. Zwycięstwo potwierdziłoby, że Bóg stoi po stronie Polan, a chrzest był decyzją właściwą, a piastowska organizacja może wreszcie wejść do grona królestw chrześcijańskich i zacząć być traktowana na poważnie w całej Europie. Jeśli wojna zostanie wygrana, Mieszko zyska prawo nie tylko do ziem, ale i do własnej misji, chrystianizacji całego Pomorza, dając psztyczka samemu Ottonowi, wielkiemu cesarzowi kontynentu. Z prowincjonalnego księcia stając się siłą, z którą powoli przyszłe Niemcy muszą zacząć się liczyć. Tego samego roku narodził się również Bolesław, pierworodny syn i następca tronu. Nasz przyszły chrobry. To narodziny, które zapewne dodały ojcu odwagi. Mieszko czuł, że walczy już nie tylko o władzę, ale również o przyszłość własnej rodziny i całej dynastii. Mało kto wie, że pierwszy koronowany król Polski, Bolesław Chrobry, nosił imię, nadane z woli Czechów. I gdy Mieszko starał się o rękę czeskiej księżniczki Dobrawy, jej ojciec Bolesław Srogi postawił warunek. Jeśli z tego małżeństwa urodzi się syn, musi otrzymać jego imię – Bolesław. Dla Mieszka oznaczało to złamanie starej tradycji. Dotąd synowie dziedziczyli imiona po ojcu, z własnego rodu. A więc imię pierwszego króla Polski nie było wyborem Piastów. Wieleci dali się sprowokować, chyba już nie pierwszy raz. Po połączeniu z armią Wolinian ruszyli na przełomie sierpnia i września w stronę Santoka.
wierząc, że zdobędą twierdzę i otworzą sobie drogę do Wielkopolski. W ich szeregach jak zawsze był Wichman, niespokojny duch, rycerz, który nie potrafił żyć bez wojny. Dla redarów, czołowego plemienia koalicji, ta wyprawa miała wymiar świętej pogańskiej misji, wojny. Tym razem atakowali już nie poganina, lecz świeżo skonwertowanego na chrześcijanizm Słowianina. Zwycięstwo miało przynieść nie tylko łupy, ale i ofiary dla boga Swarożyca, zapewne z ciał i dusz pokonanych Polan. Kolumny najeźdźców zbliżały się do przedpola Santoka. Gęste puszcze przeplatały się tam z rozległymi polanami. Zmierzch zapadał, więc rozbili obóz. Wzniesiono nasyp z wozów i ściętych drzew, rozstawiono straże. Wszystko według zasad wojennej sztuki. Siły Mieszka liczyły około paru tysięcy wojowników wspartych czeskim kontyngentem. Natomiast koalicja wielecka była liczniejsza, może nawet dwukrotnie. I tak nastał poranek 21 września roku 967. Wojska koalicji, ledwo przebudzone, ujrzały przed sobą Polan. Na równinie, zaledwie kilkaset metrów od ich obozu, piechota piastowska właśnie formowała szyk obronny. To oznaczało jedno: Mieszko był gotowy, ich atak nie był zaskoczeniem. Ale najeźdźcy nie wiedzieli o wszystkim. Nie wiedzieli, że w pobliskich lasach ukryta jest ciężka jazda czeska, przemyślicka, 2 oddziały, kilkuset zbrojnych. Oni mieli decydować ostatecznie o losie tej bitwy. Wieleci i Wolinianie, przekonani o swej przewadze, wyszli z obozu, ustawili szyki, gęstą ścianę tarcz, potężną falangę piechoty. Nie mieli jazdy poza oddziałem Wichmana, ich szyk był zwarty, lecz mało ruchliwy. Rozpoczęło się starcie, 2 ściany tarcz uderzyły o siebie z głuchym łoskotem. Pole bitwy zamieniło się w tłoczną, kipiącą masę ludzi, stali i cieknącej powoli krwi. Każdy krok naprzód był okupiony czyimś życiem. Włócznie, topory, kamienie, oszczepy. Wszystko mieszało się w bitewnym szale i zgiełku. Gęsty kurz unosił się nad walczącymi. Piastowska linia, wzmocniona zawodową drużyną i wojami z plemion Pyżyczan i Lubuszan, początkowo powoli ustępowała. Ale był to celowy manewr. Na rozkaz Mieszka cofali się krok po kroku, wciągając swoich przeciwników w głąb równiny, coraz dalej odciągając ich od obozu. Gdy Wieleci byli już absolutnie przekonani, że zwycięstwo jest niemal na wyciągnięcie ręki, nastąpił moment przełomowy. Na znak dany przez Mieszka z obu stron runęła ukryta do tej pory jazda piastowsko-czeska. Szereg po szeregu wpadali w boczne i tylne skrzydła nieprzyjaciela, rozcinając jego szyki niczym jak nóż plastry sera. Równocześnie cofająca się dotąd piechota nagle wykonała zwrot i przeszła do kontrnatarcia. Bitwa w jednej chwili obróciła się o całe 180 stopni. Teraz to Wieleci byli osaczeni z 3 stron, gdzie ściskały ich kleszcze piechoty i jazdy. Chaos, krzyki, panika. Zwycięstwo Polan powoli stawało się faktem. Oczywiście wkrótce przerodziło się to w rzeź, ale Słowianie pułapscy nie zwykli się poddawać. Zawsze walczyli do końca, honorowo, uparcie, ale ich opór gasł z każdą chwilą. Tylko nieliczni zaczęli uciekać, wśród nich Wichman i jego drużyna. Oczywiście Piastowie ruszyli za nimi w pogoń. Wichman zdołał zbiec, lecz po całonocnej ucieczce został wytropiony w jednym z gospodarstw. Zrozumiał, że w końcu nie ma szans. Chciał się poddać, ale tylko Mieszkowi, równemu sobie. Posłańcy ruszyli do księcia, lecz nim zdążyli po prostu od niego wrócić, miejscowi wojowie, nie wiedząc o rozkazie, dokonali zabójstwa Wichmana. Tak zginął krewny jak cesarza, człowiek, który przez lata siał zamęt na pograniczu. Sam Mieszko, triumfator bitwy, zachował się z honorem. Kazał odesłać do cesarza Witalii zbroję i miecz Wichmana wraz z listem, w którym wyraził szacunek dla poległego przeciwnika. Pokonanie Wieletów i Wolinian otworzyło przed Mieszkiem szeroką drogę ku zachodowi. Zwycięstwo to dało mu możliwość dalszego podboju Dolnej Odry aż po jej ujście. Organizacja piastowska przejęła kontrolę nad strategicznymi Grodami, Wolinem i innymi warowniami, które strzegły szlaków handlowych prowadzących ku Bałtykowi lub co najmniej skutecznie je już blokowała. O miejscu samej bitwy historycy do dziś dyskutują. Jedni widzą ją na ziemiach Stodoran, inni na granicy Wieletów z Wkrzanami, w okolicach Szczecina, Lubusza czy Santoka.
Są też tacy, którzy wskazują na lewy brzeg Warty. Jak widzimy, jej lokalizacja nadal pozostaje pewną zagadką. I choć dokładny punkt starcia zaginął gdzieś w mrokach dziejów, jego następstwa widać wyraźnie, chociaż dzisiaj o niej nie pamiętamy. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że właśnie w drugiej połowie X wieku Wolin przeżywał swój gospodarczy rozkwit. Rzemiosło, handel i wymiana z obcymi królestwami ożyły, a specyficzny woliński styl zdobniczy szybko rozprzestrzenił się po całej organizacji piastowskiej. Od Szczecina i Cedyni po Gniezno, Łęczycę i sam Kaudus. Jeśli jednak sam Wolin znajdował się w tym czasie pod kontrolą Duńczyków Haralda Sinozębego, to z dużym prawdopodobieństwem Mieszko podporządkował sobie pobliski Szczecin. Kluczowy punkt kontrolujący ruch na samej Odrze. Zwycięstwo nad Wichmanem i jego sprzymierzeńcami było nie tylko triumfem militarnym, ale też przede wszystkim politycznym i również symbolicznym. Dawało Piastom dostęp do morza, a jednocześnie budziło niepokój wśród saskich możnych, którzy z nieufnością obserwowali rosnącą potęgę słowiańskiego księcia. Mieszko zawdzięczał sukces także wsparciu wojskowemu sojusznika z Pragi i chociaż to właśnie ta jazda rozbiła wroga w decydującym momencie bitwy, to przecież gdyby nie zręczna polityka i dyplomacja Mieszka, chówce te nigdy by się tam przecież nawet nie pojawiły, co potwierdzało słuszność jego decyzji o zbliżeniu z południowym sąsiadem i pokazało jego własny potencjał jako doskonałego polityka i wojownika. W oczach cesarza Ottona I zwycięstwo to miało jeszcze większe znaczenie. Upadek Wichmana, niemieckiego awanturnika i buntownika, który niejednokrotnie występował przeciwko cesarskiej władzy, przynosił Rzeszy spokój na północno-wschodnim pograniczu. Zatem Otton mógł myśleć, że warto rozmawiać z pierwszym Piastem, który mimowolnie oddaje mu przysługi. Według relacji Widukinda z Korbei, Mieszko po bitwie okazał szacunek pokonanemu. Wichman, ciężko ranny, miał uznać jego zwierzchność i pojednać się z losem. Jednak za tą pozorną łaską kryła się zimna determinacja zwycięzcy. Jedno przysłowie mówi, że zemsta to taka potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. Choć Mieszko pragnął być postrzegany jako chrześcijański władca, w głębi duszy zapewne wcale nie żałował śmierci człowieka, który przez lata zagrażał jego państwu, zabił mu rodzonego brata i hańbił jego imię. Zemsta, jako dodatkowy smaczek, choć ukryta za maską królewskiej powagi, gdzie jeszcze sam Mieszko przecież był tylko księciem, musiała być pełna gorzkiej satysfakcji. Uczuciem tak dobrze przecież znanym dawnym władcom, ale myślę też, że jest to coś, co jest niektórym z nas bliskie i dzisiaj. Widukind nazywał Mieszka amicus imperatoris, przyjacielem cesarza. W ten sposób Piast, książę, stał się wykonawcą woli Ottona, realizując zasadę amicus amicis, inimicus inimicis. Przyjaciel przyjaciołom, wróg wrogom. Wkrótce potem, w roku 968, ustanowienie w jego państwie nowego biskupstwa jeszcze bardziej umocniło jego pozycję i oddaliło właśnie to widmo podporządkowania magdeburskiej metropolii. Końcowo już, zwycięstwo nad Wichmanem było więc czymś więcej niż lokalnym starciem. Było punktem zwrotnym w budowie młodej organizacji piastowskiej. Jasnym potwierdzeniem, że nawet nowy Bóg sprzyjał tej dynastii, a chrześcijaństwo stawało się narzędziem w politycznej grze, którym już Mieszko operował po mistrzowsku, walcząc o niezależność nie tylko mieczem i toporem. Dziś bitwa z roku 967 pozostaje w cieniu bardziej znanej epickiej Cedyni. Lecz to właśnie tam, na niepewnych pograniczach, Mieszko po raz pierwszy udowodnił wszystkim, że potrafi nie tylko przetrwać, ale i skutecznie zwyciężać. I że pod płaszczem chrześcijańskiego władcy bije serce nieugiętego wojownika, który nigdy nie zapomniał o krwi przelanej za swój lud, będąc w głębi duszy nadal poganinem? A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zapraszam was wszystkich poniżej do komentarzy i dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam wszystkich.